Przepraszam pana, co to jest Atari? Atari? Co pan? Ja nie jestem rolnikiem. Ten moduł nazwany Anty-Atari w latach 90. znali niemal wszyscy. Moduł powstał w czasach zaciekłej walki atarowców i amigowców i miał pokazywać wyższość jednego komputera nad drugim. I choć jedni drugimi mocno pogardzali, nie da się ukryć, że Atari była firmą, która miała ogromne zasługi dla branży growej i patrząc globalnie chyba większe niż Amiga. Ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski i zapraszam do obejrzenia historii Jaguara, ostatniej konsoli od Atari. Atari to firma, którą dziś zna chyba każdy szanujący się gracz. W latach 80. wyznaczali trendy i byli najpoważniejszym graczem na rynku. Firma powstała dzięki Nolanowi Bushnellowi i Tedowi Dabneyowi w 1971 roku. Wcześniej firma nazywała się Syzygy, ale gdy okazało się, że ta nazwa jest zajęta, zdecydowano się na nazwę Atari, która wywodzi się z chińskiej gry Go i znaczy mniej więcej zamierzam wygrać. Dabney w tamtym czasie opracował technologię przesuwania kropki po ekranie w 4 kierunkach bez użycia drogich procesorów. W 1972 roku do firmy dołącza Alan Alcorn, który wykorzystując technologię Dabneya tworzy automat do gry Pong, który okazuje się gigantycznym sukcesem. Panowie jednak trochę się zgapili i nie zaklepali na Ponga patentu, więc już w niedługim czasie zaczęły powstawać lawinowo klony ich gry. Ale przekonawszy się, że gry są przyszłością, zaczęli pracować nad kolejnymi tytułami. Zatrudnili do firmy dwóch niezbyt znanych wtedy typków, Steve'a Jobsa i Steve'a Wozniaka, którzy przygotują dla Atari m.in. grę Breakout. Firma kontynuowała dobrą passę z wydawaniem kolejnych automatów, no może poza Grand Track Ten, który niemal doprowadził Atari do bankructwa, ale to już inna historia. W 1975 roku Atari szukało sposobu, aby przenieść automaty arcade do domu. Już wtedy Atari należało do firmy Warner Communication, sprzedane przez Bushnella za $28 milionów. W 1977 roku pojawia się Atari VCS, przemianowane później na Atari 2600. Początkowo Atari VCS sprzedawało się bardzo kiepsko i nic nie zapowiadało nadejścia ery konsol domowych. W 1978 roku Bushnell odchodzi od Atari, a na jego miejsce wkracza Ray Kassar, który przytomnie pozwala na stworzenie portu Space Invaders na VCS-a, dzięki czemu konsola wreszcie nabiera wiatru w żagle i sprzęt zaczynał się sprzedawać coraz lepiej, z każdym kolejnym rokiem podwajając ilość opchniętych pudełek z konsolą, przez co stał się szybko dominujący na rynku. Boom na gry wideo trwał w najlepsze. Atari w międzyczasie też wprowadziło swoje komputery osobiste, które wciąż miały wejście na cartridge i były kompatybilne z grami z 2600. Jednak wydawanie zbyt dużej ilości niezbyt dobrych gier doprowadziło w 1983 roku do krachu gier wideo. Atari straciło na nim $310 milionów. Jednak nie tylko słabe gry były problemem, ale i brak innowacji w samych sprzętach Atari. Kolejne wypuszczane maszyny Atari 5200 czy Atari 7800 nie wnosiły zbyt wiele nowego. To nadal były maszyny 8-bitowe, a konkurencja nie spała. Commodore C64 okazał się świetnym komputerem, oferującym o wiele więcej niż przestarzałe Atarynki. Ciekawostką jest fakt, że wiele firm konkurujących wtedy z Atari to właśnie Atari wychowało na własnej piersi. W 1984 roku Atari było już nierentowne. Warner pozbył się firmy, sprzedając je Jackowi Tramielowi, polskiemu imigrantowi urodzonemu w Łodzi, a dokładnie na Przybyszewskiego 17, jak podają niektóre źródła. Tramiel miał pojęcie o biznesie, bo wcześniej doprowadził do sukcesu markę Commodore, a teraz przejął ich największego rywala. Całkiem mądrze postąpił, wypuszczając dwa modele komputerów osobistych Atari 800 XL i 65XE, które miały w prostej linii konkurować z Commodore 64 i swojego czasu były bardzo popularne. W kolejnych latach w odpowiedzi na Amigę Atari wypuści Atari ST, które może i Amidze nie dorównywało, ale było najtańszym komputerem 16-bitowym dostępnym na rynku. W 1985 roku dzięki Nintendo rynek konsol powstawał
z martwych, a granie na padach ponownie zyskiwało popularność. Nintendo Entertainment System i Sega Master System, a później Super Nintendo i Sega Genesis sprawiły, że rynek rozkręcił się jak nigdy wcześniej. Nic dziwnego, że i Atari chciało wyciąć z tego kawał tortu, a przecież doskonale się na tym znali. Przynajmniej tak im się wtedy wydawało. Pierwszą propozycją był handheld Atari Lynx, który był niestety klapą. Miał konkurować z Game Boyem i choć technologicznie był o wiele bardziej zaawansowany niż konsolka Nintendo, to krótki czas pracy sprawił, że Lynx nie cieszył się popularnością. O ile bitwa o rynek handheldowy była przegrana, nadal był rynek konsol stacjonarnych, coś na czym Atari przecież wyrosło. Ale niestety Atari nie było już taką potęgą jak wcześniej. Pomimo sporej popularności komputerów 8-bitowych jak i ST, zaczynało brakować pieniędzy i ten stan trwał już od jakiegoś czasu. Tramiel wiedział, że tym razem będzie to ostatnia próba odzyskania dawnej potęgi i postanowił postawić wszystko na jedną kartę. Atari chciało stworzyć konsolę nie tylko konkurującą ze SNES-em czy Genesisem, ale konsolę, która przewyższała je o co najmniej jedną generację. Zatrudniono do pracy dwóch byłych pracowników firmy Flair Technology, Martina Brennana i Johna Mattisona, którzy wcześniej pracowali dla Sinclaira. Wybór Martina i Johna na to dość odpowiedzialne stanowisko nie był przypadkowy. Podczas pracy w Sinclair pracowali nad wieloprocesorowym komputerem Loki i mieli przenieść swoje doświadczenie na rodzące się konsole Atari. Mieli pracować nad dwoma sprzętami równocześnie. Były to Atari Panther i Atari Jaguar. Nazwę Panther wzięto z modelu samochodu Panther Calista, który został kupiony przez żonę Martina. Niemniej Panther miał być ewolucją Atari 7800. Natomiast drugą konsolę Jaguara projektowano jako wyjątkowo mocną maszynę, która podejmie walkę z Segą i Nintendo. Nazwę Jaguar wybrał sam Jack Tramiel, po części sugerując się wcześniejszym wyborem nazwy Panther i mając na uwadze jeszcze legendarną markę europejskich samochodów. Krążyły plotki, że nawet wysłał list do Jaguara, pytając o zgodę na użycie nazwy. Koniec końców projektowi Panther ukręcono łeb w momencie, kiedy był już niemal gotowy do produkcji i Atari postanowiło skupić się jedynie na Jaguarze. Pierwsze plotki mówiły o 64-bitowej konsoli, która zmiecie z planszy konsolę konkurencji, a do tego Atari proponowało bardzo atrakcyjną cenę, poniżej $200. Jak to musiało wyglądać z perspektywy graczy? Co najmniej kozacko. Atari przeskakuje maszyny 32-bitowe, których nawet jeszcze nie było na rynku i wskakuje w 64 bity. To musiało robić spore wrażenie na dzieciakach. Atari Jaguar na papierze prezentował się niezwykle mocarnie. 5 procesorów zamkniętych w 3 chipach, 32-bitowy procesor graficzny TOM oparty o architekturę RISC o taktowaniu 26,6 MHz. Procesor był połączony z płytą 64-bitową szyną danych. Choć wielu dziś uważa, że Jaguar nie był prawdziwie 64-bitową maszyną, nie jest to do końca prawda. Owszem, konsola działała jak 32-bitowy sprzęt, ale z 64-bitowym bliterem, a i deweloperzy, którzy pracowali nad grami, przyznają, że tak, Jaguar był 64-bitową maszyną, tylko przedstawiono to w błędny sposób. Niestety wąskie gardło na przepustowości pamięci nigdy nie pozwoliło Jaguarowi rozwinąć skrzydeł. Drugim chipem był 32-bitowy Jerry o częstotliwości 26,6 MHz, który odpowiadał za dźwięk. Dalej mieliśmy dobrze znany procesor Motorola 68000 o częstotliwości 13,2 MHz. W taki procesor był wyposażony każdy Genesis, z tym że z o połowę niższym taktowaniem. Konsola mogła wyświetlić 16,8 miliona kolorów, co było na tamte czasy wyjątkowo imponujące. Jaguar był wyposażony też w 2 MB pamięci RAM, nad którymi czuwał 64-bitowy kontroler. Od góry Atari umieściło 32-bitowy slot na kartridże o maksymalnej pojemności 6 MB, jednak dzięki pomysłowej hardware'owej kompresji gry mogły zajmować do 12 razy więcej. Mówimy tu o 72 MB danych skompresowanych do 6 MB. To robiło wrażenie. Poniżej znalazło się logo w krwisto-czerwonym kolorze i włącznik. Co ciekawe, konsola nie posiadała menu, więc uruchomienie konsoli bez kartridża nie pokazywało obrazu. Z tyłu znalazło się wyjście wideo RF, Digital Serial Processor, port do komunikacji z Atari Lynx i złącze zasilania. Z przodu umieszczono 2 wejścia na kontrolery.
Design Jaguara był świetny, agresywny, ale i nie rzucający się w oczy kolorami czy dziwnymi rozwiązaniami. Patrząc na konkurencyjnego SNES-a i Genesisa, jak dla mnie Jaguar z wyglądu prezentował się najkorzystniej na tle właściwie całej 16-bitowej konkurencji. Kontrolery w Jaguarze to temat rzeka. Z pozoru wyglądają na wyjątkowo niewygodne i klockowate, ale wbrew pozorom leżą w dłoniach dość nieźle. Kontroler posiada 12 przycisków na dole, 3 przyciski po prawej stronie kontrolera, a po lewej znalazł się krzyżak. Pomiędzy nimi 2 przyciski pauzy i opcji. Te 12 przycisków na dole miało pewien cel. Gry, które korzystały z większej ilości guzików, posiadały specjalne nakładki, które przedstawiały, co dany przycisk robi. Na przykład w Aliens vs Predator każda rasa miała swoją nakładkę, a na przykład przełączanie na daną broń w Doomie wymagało tylko naciśnięcia odpowiedniego przycisku. Wbrew pozorom Atari miało całkiem fajny pomysł, bo faktycznie 15 przycisków mogło mieć zaprogramowane różne funkcje, więc i gry mogły być bardziej skomplikowane. Premiera konsoli odbyła się w 1993 roku i nie był to dobry rok dla premiery Jaguara. Sega wypuściła Sega CD, Amiga wypuściła CD32 również wyposażoną w napęd CD, a 3DO własną konsolę również z czytnikiem CD. Na domiar złego pojawił się Windows 3.11. Choć Jaguar nadal kusił promowanymi 64 bitami, to jednak brak napędu CD wydawał się poważnym niedopatrzeniem. Zwłaszcza, że czasy się zmieniały, a pojemność srebrnej płytki rozpalała wyobraźnię. Konsola była też tańsza od konkurencji. Za Jaguara trzeba było zapłacić $249,99. Dla porównania za konkurencyjną CD32 Amiga kazała wybulić $399, a za 3DO kasowano aż $699,99. No, ale tam były CD-ROMy. Także pod kątem ceny Jaguar bezsprzecznie wygrywał. Atari rozpoczęło dość ciekawą kampanię marketingową pod wspólną nazwą Do the Math, gdzie promowano 64 bity, dodając do siebie 2 32-bitowe procesory Toma i Jerry'ego, co było niesamowitą bzdurą. Jednak pamiętajmy, że miało to trafiać do dzieciaków. Mało kto wtedy wiedział, czym jest blitter albo szyna danych. Propozycja Atari bardziej działała na wyobraźnię, choć była po prostu głupotą, ale cel był jeden – pokazać, że Jaguar jest o wiele bardziej zaawansowany od konkurencji. Jednak premierowe gry Cybermorph i Trevor McFure in the Crescent Galaxy pokazywały, że 64 bity to tylko chwytliwy slogan, bo gry nie wyglądały wcale lepiej niż na maszynach 16-bitowych od Segi i Nintendo. Cybermorph miał pokazywać szybką grafikę 3D z cieniowaniem Gurauda, jednak strzelanka z morfującym się statkiem nie wzbudzała aż takich emocji, zwłaszcza, że gry tego typu można było znaleźć na konsolach, które rzekomo było o wiele słabsze od Jaguara. Nie pomagał też fakt, że w grze teren rysował się kilka metrów przed graczem, przez co przy ciągłych kolizjach zielony łysy łeb wypowiadający Where did you learn to fly? słyszeliśmy do wyżygu. Pomimo to premiera konsoli w Stanach była całkiem udana i konsola znalazła około 17 000 nabywców, a w Japonii około 5 000. Jednak już na starcie pojawił się problem z brakiem dobrych gier, a to nie wróżyło dobrze na przyszłość. Atari borykało się też z dużym popytem na konsole, którego nie potrafili zaspokoić. Nie była to ich wina, ale fabryk IBM-a, które nie potrafiły wytworzyć odpowiedniej liczby konsol. Problemy spowodowały anulowanie premiery w Niemczech i Francji, a Wielka Brytania dostała jedynie 2000 konsol na premierę. W kolejnym roku Europa zgłaszała zapotrzebowanie na 250 000 konsol na święta i tyle im obiecano. Ale finalnie Europa dostała 25 000 na początku grudnia i kolejne 25 000 dojechało do Europy dokładnie 23 grudnia. Daryl Steele z Atari UK uważał, że Atari US mocno ignorowało Europę, spychając ich na dalszy plan. Jednak gdyby traktowali ich na równi ze Stanami, historia Jaguara mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Dlaczego brakowało gier? Jaguar był trudny w kodowaniu. Była to jedna z pierwszych maszyn wieloprocesorowych. Ze względu na użycie autorskich chipów i brak dokumentacji, tworzenie gier na konsolę było mozolne i ciężkie. Dodatkowo i Tom i Jerry posiadały bugi, o których Atari nie wspominało. Nad wszystkim wisiała ogólna bieda Atari, które nie miało na nic pieniędzy. Wielu deweloperów zraziło się od początku do konsoli i przenosili swoje gry na inne systemy. Pomimo zapewnień
Atari, że nad grami pracuje 200 różnych deweloperów, dość szybko okazało się, że nie jest to prawda nawet w kilkunastu procentach. Ci, co jednak próbowali coś stworzyć, olewali mocarne procesory Toma i Jerry'ego, produkując gry w oparciu o procesor Motorola 68000. Zazwyczaj były to platformówki 2D, jakich dziesiątki można było znaleźć na Super Nintendo i Genesisie, które oczywiście nie wyróżniały się na tle innych zupełnie niczym. No, a na pewno nie pokazywały reklamowanych 64 bitów. Również portowanie gier z innych konsoli było proste, bo przecież konsole opierały się dokładnie na tym samym chipie Motorola. Brak tytułów, które wyglądały na 64 bity, sprawiło, że nie tylko gracze, ale i czasopisma branżowe zaczęły pytać, czy Jaguar naprawdę ma 64 bity, czy to tylko PR-owe bełkotanie. Atari błędnie tłumaczyło, że każdy z chipów Tom i Jerry są 32-bitowe, więc razem dają 64 bity, czyli w myśl kampanii Do the Math, co jak wspomniałem było głupotą. Ale wtedy jeszcze ludzie mogli się na to łapać. Podejrzewam, że te wymysły pochodziły od samego Sama Tramiela, który w historii Jaguara zasłynie kolejnymi kretynizmami, które przejdą do historii. Ale i to nie koniec problemów, z jakimi borykał się Jaguar. Kolejnym problemem, o którym za często się nie mówiło, był brak ludzi w Atari. Jak wspomina Daryl Steele, był on równocześnie menadżerem marketingu, PR-owcem i współzarządzającym studiami w Europie, które pracowały nad grami. Cegiełkę dokładał sam Jack Tramiel, który podchodził do biznesu twardą ręką. Koszty udzielania licencji były bardzo wysokie, a Tramiel nie szedł na ustępstwa. Albo płacisz i robisz, albo nie płacisz i wyjazd z baru. Buta i pewność siebie doprowadzi Atari do smutnego końca, ale wtedy Tramiel jeszcze mógł sobie na to pozwolić. Problemem Atari było to, jak wspominałem, że nie mieli kasy na kupowanie licencji na gry. Na przykład Mortal Kombat 2 kosztowałby około $1 miliona, ale mógłby znacznie zwiększyć zainteresowanie konsolą. Ale Tramielowie byli wtedy albo za bardzo chciwi, albo po prostu liczyli każdy grosz, mocno wierząc w ekskluzywne marki produkowane dla Jaguara. Początkowy brak dobrych gier bardzo powoli, mam tu na myśli bardzo powoli, się zmieniał. Wydany w 1994 roku Tempest 2000 z bardzo umowną grafiką, ale z rewelacyjną muzyką, trochę rozruszał sprzedaż konsol, ale pomimo, że Tempest jest wciągającą grą, jedno zerknięcie na ten tytuł i od razu widać, że gra z 64 bitami nie ma zbyt wiele wspólnego. Ale Atari miało jeszcze jednego asa w rękawie, o którym już od pewnego czasu było głośno. Gra, która powstawała oryginalnie na Atari Lynx, ale teraz miała powrócić w nowej formie na Atari Jaguar. Mowa o Aliens vs Predator. Stworzona przez Rebellion była absolutnym must have dla posiadaczy Jaguara. W tej, jak i kolejnej omawianej grze gracze docenili absurdalną ilość przycisków na padzie. 3 miesiące po Aliens vs Predator Atari szykowało kolejną bombę. Doom. Legendarna strzelanka id Software miała pokazać się na Jaguara i choć pojawiły się klony na inne konsole, te były jedynie cieniem wersji z PC. Ale Doom na Jaguara rządził. Co prawda zabrakło w nim muzyki, ale zdecydowanie była to najlepsza wersja na ówczesne konsole, dzięki temu, że za przeniesieniem kodu na maszynę Atari stał sam John Carmack, który również przyznał, że ta wersja jest jego ulubioną. Jaguarowy Doom był pierwszą konwersją na konsole nie posiadające klawiatury i będzie podstawą do tworzenia kolejnych jego portów na Sega 32X, 3DO czy PlayStation, ale żaden z nich nie dorówna wersji z Jaguara, także w kwestii jakości Dooma nie było niedomówień. Co ciekawe, John Carmack po poznaniu hardware'u konsoli skonwertował też samodzielnie w jeden weekend Wolfensteina 3D, bo jak twierdzi, nudziło mu się w domu. Ale obok sukcesów zdarzały się też kwasy, jak skasowanie jednego z najbardziej obiecujących projektów na Jaguara. Chaos Agenda, potem przemianowane na Black Eyes White Noise, miał być cyberpunkową grą przypominającą GTA 3, oczywiście mówiąc w dużym uproszczeniu. Dziś patrząc na tą grę, widać, że wyprzedzała ona swoje czasy o kilka długości i mogła być prawdziwym system sellerem. Aliens vs Predator, jak i Doom zwiększyły parcie na Jaguara. Gracze chcieli konsol, no ale Atari nie potrafiło ich tyle wyprodukować, aby zaspokoić popyt. Wszystko powoli zaczynało się sypać, ale było jeszcze światełko w tunelu. Atari wygrało pozew sądowy z Segą, która naruszyła patent scrollowanego obrazu z minimalnym adresowaniem pamięci nazwanego Superbug. W konsekwencji Sega w zadośćuczynieniu postanowiła zainwestować $90 milionów w Atari. Brzmiało jak bajka,
ale nie na wiele to się zdało. Za Atari ciągnął się brak konsol, a za nim szedł brak dobrych gier. To, że konsola pomimo agresywnej promocji nie potrafiła dowieść nic, co by wyglądało na 64 bity, było już pewne. W 1995 roku Atari obniżyło cenę konsoli do $149, dodatkowo wypuszczając kontroler Pro, który w zasadzie wyglądał tak samo, ale miał o kolejne 3 przyciski więcej i dodatkowe 2 bampery. Wersje Pro wykorzystywało jedynie 8 gier. Jednak ostateczny cios powoli, acz nieubłaganie nadciągał od strony Segi i Sony. Syn Jacka, Sam Tramiel, postanowił robić dobrą minę do złej gry. Jego legendarny i zarazem idiotyczny wywiad dla magazynu Next Generation przejdzie do historii. Obwieścił tam bowiem, że Jaguar jest prawdopodobnie mocniejszy od nadchodzącego Saturna i w zasadzie na tym samym poziomie co PlayStation. Wywiad zawierał kolejne rewelacje Sama, który chyba nie był najmądrzejszym z rodzeństwa Tramielów. W kolejnych słowach głosił, że jeśli Sony ustali cenę PlayStation na poziomie 249 lub $299, pójdą do sądu i że taka cena jest bezprawna, a prawidłowa cena PlayStation powinna wynosić co najmniej $500. Cały wywiad z Samem Tramielem to pokaz żenującej bufonady, ale widać, że synowie uczyli się od najlepszego. Pytanie, czy rewelacje z tego wywiadu miały jakieś podłoże? Tak, zdecydowanie. Atari Jaguar był ostatnią deską ratunku dla Atari. Już wtedy wiadomo było, że Sony zaprojektowało PlayStation jako konsolę generującą szybką, oteksturowaną grafikę 3D, coś o czym Jaguar mógł jedynie pomarzyć. Dodatkowo konsole były 32-bitowe, a wyprzedzały 64-bitowy sprzęt Atari o kilka długości, no i Atari nie miało CD-ROMu. Odnośnie ceny i straszenia sądem, sądzę, że również padł na nich blady strach. Myślę, że Tramielowie zdali sobie sprawę, że Sony chce skorzystać z wtedy dość nowego modelu sprzedażowego, nie zarabiać na samych konsolach, ale na grach. Stąd pewnie mieli silne przeświadczenie, że konsola będzie sprzedawana po kosztach. O dziwo, Sam przewidział cenę startową PlayStation, ale oczywiście Atari nie wniosło pozwu, pewnie z obawy przed ośmieszeniem. Co ciekawe, z wywiadu jeszcze możemy dowiedzieć się o tym, że Atari pracowało wtedy nad wstecznie kompatybilnym Jaguarem 2. Tylko tym razem była to prawda. Rok 1995 należał do PlayStation i Saturna. Szybko okazało się, że nie ma opcji, aby Jaguar mógł z nimi konkurować na tym samym poziomie. Gry były 3D, szybkie, przemyślane, autorskie, bez kiepskich konwersji z innych automatów. Na te atuty Atari nie miało odpowiedzi. 64-bitowy Jaguar wyglądał jak ociężały kloc w porównaniu do 32-bitowych konsol Segi i Sony. Premiera obu konsol nie odbyła się bez konsekwencji dla Atari. Obroty firmy spadły z 38 milionów do 14 milionów dolarów, a Jaguarów zeszło jedynie 25 tysięcy. Była to śmieszna ilość, patrząc jak radziły sobie konsole od Segi i Sony. Gdzieś w połowie lat 90. Atari sprzedało licencję na używanie Jaguarów w systemach arcade nazwanych Kojak, czyli Coin Up Jaguar. Gry wyszły tylko dwie, Maximum Force i Area 51. Obie były celowniczkami na pistolet świetlny. Interesujące jest to, że obie gry działały z dołączonego do Jaguara dysku twardego. Kolejną interesującą rzeczą jest fakt, że w produkcji było kilka kolejnych gier, m.in. nigdy nie wydany na żadną platformę Primal Rage 2. Co ciekawe, na świecie istnieje tylko jeden prototyp tejże maszyny. Atari jeszcze w 1995 roku próbowało walczyć, wypuszczając Jaguar CD, czyli dostawkę wyglądającą jak sedes, którą umieszczało się w sloty na karty Jaguara. Dostawka wciąż posiadała wejście na karty, więc można było korzystać z całej biblioteki gier na kartridżach. Pojemność płyty wynosiła imponujące 790 MB, z czym żadna płyta na rynku nie mogła się wtedy równać. Jaguarów CD wypuszczono na rynek jedynie 20 tysięcy i dziś stanowi on nie lada drogi sprzęt dla retrofana. Powodem było nieubłagalnie nadchodzące bankructwo Atari. Cena dostawki wynosiła $149,99. Czy mogła coś zmienić? Może i by mogła, gdyby były na to gry. Atari już wtedy robiło bokami. Jaguar CD doczekał się 11 z gier, z czego godna polecenia może była jedna. Mało, ale sam Jaguar dostał jedynie 50 tytułów, przy skasowanych z produkcji 229, więc
czym Atari miało podjąć walkę z dużymi graczami, do tego mając za rozgrywającego głupola sama, gadającego absurdalne pierdoły. No niestety, nie tędy droga. W 1995 roku sam Tramiel dostał zawału serca i nie mogąc dalej prowadzić firmy, koniec końców sprzedał Atari firmie produkującej dyski twarde JTS Communication, a na Jaguara czekała dość zaskakująca przyszłość. O czym za chwilę. Czy Jaguara mogła czekać jakakolwiek przyszłość? Tak, gdy spojrzymy na listę gier, które były skasowane, znajdziemy tam sporo wyśmienitych tytułów. Między innymi druga część system sellera Alien vs Predator o podtytule Annihilation, Doom 2 również powstawał i patrząc na to, jak wyglądała część pierwsza, nie było powodów, by wątpić w jakość drugiej odsłony. Także miał się pojawić Heretic, dwie części Earthworm Jima, zapowiadano grę o najbardziej złym bohaterze DC, czyli Lobo, wreszcie zdecydowano się na Mortal Kombat i Mortal Kombat 3, który podobno był ukończony w 89%. Co ciekawe, w planach był też Quake, co jest dość zaskakujące. Podobno prace były ukończone w 30%. Planowano również świetne wyścigi Roll Cage, jak i Tomb Raidera. Te i wiele innych gier pokazywały, że Atari Jaguar mógł walczyć i godnie odejść, choć nie wróżyłbym pokonania Saturna i PlayStation w wyścigu konsol. Jaguar, choć nie miał świetlanej przyszłości, przez jakiś czas przynajmniej próbowałby dotrzymać kroku. Sprzęt doczekał się kilku ciekawych dodatków, a kilka z nich, choć w końcu niewydanych, zapowiadało się niezwykle interesująco. Ciekawym był Memory Track Cartridge, który można było dokupić do Jaguar CD, gdyż ten nie posiadał funkcji zapisywania, więc kart był pewnego rodzaju memorką. Juggling pozwalał połączyć dwa Jaguary ze sobą. Sens tego typu połączenia był wątpliwy, bo korzystały tylko z niego 3 gry, w tym Doom. Chyba najciekawszym był Jaguar VR, czyli hełm wirtualny do konsoli. Faktycznie Atari planowało coś takiego wypuścić, ale szybki upadek przeszkodził firmie we wprowadzeniu tego w życie. Na świecie istnieją tylko 2 prototypy hełmów, zazwyczaj pokazywane na E3 i co ciekawe działają, wraz z jedną grą, która była na tenże system tworzona, mianowicie Missile Command 3D. No dobrze, ale czy nadal jest w co pograć na Jaguarze? Czy w zalewie 50 gier można wybrać perełki? Owszem, o kilku powiedziałem wcześniej, ale znajdzie się jeszcze kilka. Bardzo dobry port Cannon Fodder to absolutny klasyk. Choć gra nie wnosi zupełnie nic nowego, to nadal solidna i grywalna gra. Dalej mamy bardzo udany port Raymana. Choć nie jest to port najlepszy, bo ten pojawi się na Saturnie, to nadal jest to doskonały platformer z ładną kolorową oprawą, płynną animacją i wysoką grywalnością. Frederick Houde, który pracował nad Raymanem, stwierdził, że wersja na Jaguara na pewno przewyższa tą z PlayStation, pomimo braku kilku elementów, jak muzyka audio. Port flashbacka również jest niezły, ale tutaj trzeba się bardzo postarać, aby coś zepsuć. Bardzo dobry Pitfall Mayan Adventure to nowa wersja gry z Atari 2600 z fajną kolorową oprawą i animacją. No i na koniec 2 części Iron Soldier, czyli symulatora mecha, które dzisiaj straszą archaizmami, ale są to całkiem przyjemne gry, a swojego czasu miały najlepiej wykonane eksplozje w grach wideo. Poza tym od biedy można dorzucić jeszcze Syndicate i Theme Park. I w sumie to tyle. Nie za dużo. Ale jak już wiecie, Atari miał poważny problem, aby dowieść odpowiednią ilość tytułów na swoją konsolę. Dziś Atari Jaguar to ciekawostka, bardziej dla kolekcjonera niż dla gracza. O ile cena konsoli jest jeszcze względnie do zaakceptowania, o tyle ceny gier potrafią już miejscami zaskoczyć. Oczywiście wszystko to jest konsekwencją kiepskiej sprzedaży konsol i co za tym idzie i gier, więc rynek nie jest nimi nasycony. Niemniej, czy warto dziś sięgnąć po Jaguara? No cóż, niezbyt, bo w sumie nie ma po co. W zasadzie warte sprawdzenia są maksymalnie 2 gry, reszta jest dostępna na innych systemach, a same tytuły ekskluzywne nie są warte kupna konsoli. Niemniej, jeśli zależy Ci na Jaguarze, warto po kupnie od razu dać go do recapu kondensatorów, bo po tylu latach bardzo możliwe, że zaczną przeciekać w niedługim czasie. Atari Jaguar był projektem ambitnym, choć zbytnia pycha Tramielów nie zabiła tylko samej konsoli, ale i całe Atari. Firma w końcu została wykupiona przez Hasbro, a ci upublicznili wszystkie prawa do Jaguara. Oznacza to, że każdy może produkować na tą konsolę swoje gry, co jak się okaże kilka deweloperów wykorzysta. Tak na przykład Jaguar doczekał się portu Another World, który jest również jednym z najlepszych jakie powstały. Dużo gier dziś wydaje Atari Age,
W produkcji są lub już się pokazały 2 części Diziego oraz wiele innych. Jest całkiem niezła ilość gier homebrew, a dzięki temu, że system na dzień dzisiejszy jest otwarty, kolejne konwenty nazwane Jackfest zbierają sporo fanów tworzących nie tylko gry, ale i peryferia do Jaguara. Ale obiecałem powiedzieć, co dalej działo się z Jaguarem i to jest najbardziej zaskakujące. Tuż przed ogłoszeniem bankructwa Atari ci sprzedali projekt designu obudowy Jaguara firmie produkującej sprzęt dentystyczny. I faktycznie, białe urządzenia w obudowie Jaguara zawisły w gabinetach dentystów. Zauważcie, że wykorzystuje też kartridż dokładnie w taki sposób jak Jaguar. Na kartach można było zapisywać zdjęcia jamy ustnej. Następnym razem, jak będziecie na leczeniu kanałowym, rozglądajcie się uważnie, może właśnie gdzieś tam wisi Jaguar, choć z przeznaczeniem do zupełnie innej funkcji.